or forgetfulness of his real identity. My dear mother, if anyone enters into that forgetfulness, he is unable to understand where his movements will end. Tłumaczenie i znaczenie Śla Prabhupada. Żywa istota doświadcza wszelkiego rodzaju materialnej egzystencji odpowiednio do swych czynów, które spełnia w ignorancji, czyli w zapomnieniu o swojej prawdziwej tożsamości. Moja droga Matko, gdy ktoś zapada w taki stan zapomnienia, nie jest w stanie zrozumieć, gdzie kończą się jego posunięcia, czy gdzie go doprowadzą. Znaczenie. Once one enters into the continuation of material existence, it is very difficult to get out. Kiedy ktoś raz rozpocznie egzystencję materialną, bardzo trudno jest się z niej wydostać. Om Gyana Timidandasya Janagana Salakayam Chaksusmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Sapadantika Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauda Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So why is it so difficult to get out? Dlaczego jest tak trudno się wydostać? Because we become attached. Bo stajemy się przywiązani. My wife, my house, my children. Moja żona, mój dom, moje dzieci. My country. Mój kraj. Like this we have so much affection. I w ten sposób mamy tak dużo uczucia. So that affection is a kind of a prayer, so that at the time of death, then that desire is still there to enjoy like that. So we get another body where we can enjoy another wife, another house, another children, and so on. To uczucie, emocja jest rodzajem modlitwy, że w momencie śmierci, posiadając takie uczucie, emocje, to pragniemy mieć znowu kolejny dom, kolejną żonę, kolejne dzieci, samochód i tak dalej. Therefore, it's the greatest good fortune when we meet a pure devotee like Srila Prabhupada. He gives us the bhakti like the beach, that we can actually come out of this binding condition. I dlatego jest powiedziane, że jest to największym szczęściem, kiedy spotyka się czystego wielbiciela, takiego jak Śla Prabhupada, który daje nam wiedzę, dzięki której możemy wyjść z tego uwikłania, przywiązania. But even with the help of a spiritual master still, the mind is so strong, just like we were reading about Bharat Maharaj yesterday. He was so advanced, but still he fell victim of a little baby deer. Ale nawet chociaż możemy mieć mistrza duchowego i umysł mimo wszystko jest taki silny, że nawet, tak jak wczoraj czytaliśmy o Bharatie Maharadżu, który chociaż był tak bardzo zaawansowany, mimo wszystko padł ofiarą małego jelonka. He was so advanced, he was practically at the stage of Baba, but still he neglected his service to the Lord because he thought, this deer, I'm its only shelter. If I don't take care of it, what will happen? I chociaż on był tak bardzo zaawansowany praktycznie na poziomie Bhava, mimo wszystko padł ofiarą tego jelenia, myśląc, że ten malutki jelonek, muszę dać mu schronienie, jestem jego jedynym schronieniem. So this is our bondage by sneha bandhana. Bandhana means bondage, so sneha is bonds of affection. I to jest właśnie nasza więź, czy uwikłanie. Sneha bandhana. Sneha oznacza uczucie, bandhana więzi. That phrase is there when Narada Muni in his previous life, he was the son of a maidservant. Jest ten opis, jak Narada Muni w swoim poprzednim życiu był synem służącej. So he was only 5-6-year-old boy. On był tylko 5-6-letnim chłopcem. But his mother went to get milk or something in the morning and she was bit by a snake and died. A jego matka poszła rano po mleko, została ukąszona przez węża i umarła. But he took it as the opportunity, you could say, because he had been associating with the Bhaktivedantas. Ale on to przyjął jako taką okazję, dlatego że wcześniej miał towarzystwo Bhaktivedantów. A group of very advanced pure devotees had stayed in that area, and he and his mother had a chance to serve them.
grupa czystych, bardzo zaawansowanych wielbicieli była niedaleko i on i jego matka mieli okazję im służyć. And getting permission from them, he sometimes ate the remnants from their plates. I po otrzymaniu pozwolenia od nich czasami jadł resztki z ich talerzy. So he was making a rapid advancement in spiritual life. He liked to serve the sadhus and hear them speak. Więc on robił szybki postęp w życiu duchowym. Lubił słuchać sadhu, lubił im służyć. So when his mother died like that, he took it as the arrangement of the Lord. I kiedy jego matka tak umarła, on przyjął to za aranżację Pana. To free him from the bondage of his mother. Żeby uwolnić go od jego takiego uwikłania, czy więzi przywiązania do jego matki. Sneha bandhana. He was bound by her affection. Sneha bandhana. On był związany jej uczuciem. So everyone is bound by some affection. Wszyscy są związani przez jakieś uczucie. Maybe not a deer, but a dog or a cat certainly our children. Jeśli nie jeleń, no to kot, pies, z pewnością nasze dzieci. So the solution is that we try to put Krishna in the center of all our relationships. Więc rozwiązaniem jest to, że staramy się w centrum wszystkich naszych związków stawiać Krishnę. And like if we have affection for our children, then we try to give them the best thing, Krishna consciousness. I jak mamy uczucie do naszych dzieci, to staramy się dawać im najlepszą rzecz, świadomość Kryszny. But therefore we're not recommended to keep pets because we can't really give them a spiritual advancement. I dlatego nie poleca się nam mieć zwierząt domowych, dlatego że nie możemy tak naprawdę dać im duchowego postępu. Although there have been some cases where Lord Chaitanya delivered a dog. Chociaż były historie, jak Pan Chaitanya wyzwolił psa, by giving him Mahaprasadam and so. Dając mu Mahaprasadam. Shivananda Sen's dog. Był też pies Shivananda Seny. He was also feeding him and taking care of him. On też karmił go i dbał o niego. And the dog was following them. They were going to see Lord Chaitanya. I ten pies szedł za nimi, mieli zobaczyć Pana Chaitanya. But they came to a river and the boatman said, no dog on my boat. I doszli do rzeki i tam przewoźnik powiedział, żadnych psów na mojej łodzi. But Shivananda Sen was he was thinking this is a Vaishnava because he's eating the remnants and following us. Ale Shivananda Sena myślał, nie, to jest Vaishnava, przecież on je prasadam, podąża za nami. So he paid extra for him to go. I zapłacił dodatkowo za to, żeby and then the dog disappeared. Później ten pies zniknął. And then 2 days later when they came to Lord Chaitanya, they saw the dog was there. I po 2 dniach, jak przyszli do Pana Chaitanya, zobaczyli, że ten pies już tam jest. And Lord Chaitanya was feeding him. I Pan Chaitanya go karmił. Coconut pulp. Jakąś masą z kokosa. And then he in front of everybody, he left the material world in a spiritual body. I na oczach wszystkich pies opuścił ten świat materialny do duchowego świata. Otherwise, we generally don't keep dogs. No ale tak poza tym, to zazwyczaj nie trzymamy psów. Because they won't be so advanced like that dog. Bo nie będą aż tak zaawansowane jak tamten pies. In the purport there, Prabhupada was saying that animals are disqualified in the sense that we can't really elevate them spiritually. W znaczeniu tam Śrīla Prabhupada pisze, że generalnie zwierzęta są dyskwalifikowane, bo nie możemy ich wznieść w duchowym życiu. And then we get attached to a dog, and then what happens if we die? Jeśli przywiążemy się do psa, to co się stanie, jak będziemy umierać? Thinking about our dog. Myśląc o naszym psu. And people do die like that. A ludzie naprawdę tak umierają. That's the only friend they have. To jest ich jedyny przyjaciel. And the dog is there with them. And then they leave their body. What are they thinking about? I ten pies jest tam z nimi, umierając, myślą o nim. Ten pies jest tam. Where were we here? First sentence, we finished. Therefore, the Supreme Personality of Godhead comes himself or sends his bona fide representative, and he leaves behind scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, so that the living entity hovering in the darkness of nescience may take advantage of the instructions
the saintly persons and the spiritual master, and thus be freed. Unless the living entity receives the mercy of the saintly persons, the spiritual master, or Krishna, it is not possible for him to get out of the darkness of material existence by his own endeavors. It is not possible. Dlatego Bóg, najwyższa osoba, przychodzi osobiście albo posyła swojego bona fide reprezentanta i pozostawia takie pisma jak Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam, tak aby żywe istoty, błąkające się w ciemnościach niewiedzy, mogły skorzystać z instrukcji świętych osób i mistrza duchowego i w ten sposób uzyskać wolność. Żywa istota nie jest w stanie wydostać się z ciemności niewiedzy, dopóki nie otrzyma łaski świętej osoby, mistrza duchowego albo Kryszny. Nie jest w stanie dokonać tego przez swój własny wysiłek. Someone may ask, well, why is it impossible? Why has God made it impossible? Ktoś mógłby zapytać, dlaczego to jest niemożliwe? Dlaczego Bóg to tak uczynił niemożliwym? So the answer is that we've turned away from God by misuse of our independence, so we can't tell him how we should come back. Odpowiedź jest taka, że odwróciliśmy się od Boga przez naszą własną niezależność, więc nie możemy Mu powiedzieć, jak mamy wrócić. So he wants us to come back by serving his devotees. On chce, żebyśmy wrócili przez służenie Jego wielbicielom. Because he's very inclined to his devotees. Bo On bardzo sprzyja swoim wielbicielom. So for us it's easy then, because Prabhupada is recognized devotee. If we all cooperate together for pleasing Prabhupada, then we can all go back to... Więc dla nas to jest łatwiejsze. Śla Prabhupada jest rozpoznanym, uznanym wielbicielem. Wszyscy możemy służyć Jemu, współpracować, żeby Jego zadowolić i w ten sposób wrócić do Boga. Because that's what Prabhupada wanted. Bo tego Prabhupada chciał. So if we please him, then Krishna will be pleased with Jeśli us. zadowolimy Jego, wtedy Kryszna będzie z nas zadowolony. Then we'll be successful. I to będzie nasz sukces. Let's do one more. Alright, can I have? Yeah. When you were saying about the tribulations and Bharat Maharaj and obstacles, I was thinking yesterday Rasala shared with us that Rasala Prabhu shared with us that his warehouse got burned down. Yes. He was sharing with me that in the car also. Yes. And he was saying that he's thinking about the purpose of that arrangement and just thinking about it, it made me much more serious about chanting. The problems we face, or the temporary, or the destruction, the inevitable time factor destroying everything, this is reminding us that actually the only thing that is substantial, worth really endeavoring for, and the purpose of everything is just our service to Krishna, relationship with Krishna. You can translate. Więc tak jak Rasala Prabhu wczoraj się dzielił z nami o tym, że spłonęła mu pracownia i tak myśli o sensie tej aranżacji Pana, to jak ja tylko o tym pomyślałem, to od razu mnie to tak sprawiło, że się tak skłoniło do tego, żeby poważniej podchodzić do intonowania, bo w końcu taki jest ostateczny cel tego czynnika czasu, który wszystko niszczy w tym świecie, to pokazuje nam tymczasowość tych rzeczy, że nie są takie trwałe, wartościowe i że jedyną rzeczą, która jest celem wszystkich naszych wysiłków, to jest nasza służba dla Pana, intonowanie, relacja z Panem. Next verse. And can I have a question on that? Śrīla Prabhupada sometimes describes this crematory renunciation, that you go to crematory, you become renounced and That's serious. And so, how to make such realizations long-lasting? Because I remembered also that in the past, also I had the same experience that I was witnessing. I've heard that some devotee died or something, and then I became more serious, but after some time it fades away. Więc moje pytanie jest takie, Śrīla Prabhupada też mówi o tak zwanym wyrzeczeniu po pobycie w krematorium. Ja też pamiętam w przeszłości takie doświadczenie miałem, tak? Jak dowiedziałem się, że jakiś wielbiciel odszedł, czy coś się stało, to tak można stać się bardziej poważnym, a później z czasem jakoś to się rozpływa, więc jak takie uświadomienia sobie uczynić stałymi? Well, one way is to take the signs that nature is giving you. Jednym ze sposobów to, żeby przyjmować te znaki, jakie natura tobie daje. You're getting older,
digestion is not as strong, your teeth fall out. Starzejesz się, nie masz już tak dobrego trawienia, zęby wypadają. Then you can think, well, yeah, this is real. Old age is coming to me also. I wtedy możesz myśleć, to jest prawda, starość idzie też do mnie. And we know after old age there's disease and death. I wiemy, że po starości są choroby i śmierć. So be serious. Więc bądź poważny. Okay, one more. Jeszcze ten werset. Na lulupayo padisen na viharuda chetase na nava kvitya chame jatu namad bhakta dvisham api. Translation. 39 also. Hmm? Also 39? Oh, sorry, I missed that. No purport. Okay, the 39. Lord Kapila continued, this instruction is not meant for envious, for the agnostics, or for persons who are unclean in their behavior, nor is it for hypocrites or for persons who are proud of material possessions. Pan Kapila kontynuował. Nauki te nie są przeznaczone dla zazdrosnych, dla agnostyków, czy dla osób, które mają nieczyste zwyczaje. Nie są też one dla hipokrytów, czy osób dumnych ze swych materialnych posiadłości. Therefore we have 9th offense. I dlatego mamy 9. obrazę. Next verse. It is not to be instructed to persons who are too greedy and too attached to family life, nor to persons who are non-devotees and who are envious of the devotees and of the personality of Godhead. Tekst 40. Nie należy ich przekazywać osobom, które cechuje nadmierna chciwość i przywiązanie do życia rodzinnego, ani też osobom nie będącym baktami, czy tym, którzy zazdroszczą wielbicielom najwyższej osoby. So this is beneficial for us too, that we can see we have any of these qualities in our hearts still, then they have to be removed, otherwise we won't get the mercy. Więc to też jest korzystne dla nas. Możemy zobaczyć, że jeśli mamy jakiekolwiek cechy z tych cech w naszym sercu, musimy je usunąć. W przeciwnym razie nie otrzymamy łaski. Just yesterday we were leaving Belarus and mostly my disciples were there before I left to the airport. Wczoraj praktycznie wyjeżdżaliśmy z Białorusi i byli tam praktycznie moi uczniowie przed wyjazdem na lotnisko. But one of the ladies was saying, I have to be honest, sometimes I feel unhappy with it, that so many new disciples are coming, then I feel that you won't be able to give me enough attention or something like that, she said. I jedna z tam kobiet, z pań powiedziała, że no, muszę być uczciwa, że jak widzę, że tak wielu nowych uczniów przychodzi do Ciebie, to ja czuję się nieszczęśliwa, bo wtedy myślę, że nie będziesz mógł poświęcać mi tyle uwagi. In other words, she's envious of other devotees. Innymi słowy, jest zazdrosna o innych wielbicieli. It was good that she could speak like that in front of everybody. To było dobre, że ona była w stanie tak powiedzieć przed wszystkimi. I told her, you shouldn't be envious, you should be happy that more people are coming to Krishna. Ja powiedziałem jej, że nie powinnaś być zazdrosna, powinnaś być szczęśliwa, że więcej osób przychodzi do Kryszny. I gave the example when I was a child. I remember my mother became pregnant. Ja dałem przykład, że pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak moja matka zaszła w ciążę. And I had 2 older sisters and a younger brother. I miałem dwie starsze siostry i jednego młodszego brata. But I remember we were all happy thinking we're going to have another, brother or sister. I pamiętam, że my wszyscy byliśmy szczęśliwi, że będziemy mieli kolejnego braciszka albo siostrzyczkę. So it should be like that. Więc to powinno być w ten sposób. We're happy someone else is coming to Krishna. Jesteśmy szczęśliwi, że ktoś jeszcze przychodzi do Kryszny. But this verse, the same thing with Bharma, Prabhupada is saying we should take it as an instruction that we have to get rid of this enviousness, this agnostic, means doubtful, unclean, Ale tak jak hypocritical. ten werset mówi, to tak jak Bharat Maharaj, musimy stać się poważni, żeby usunąć, pozbyć się tych rzeczy. Bycie zazdrosnym, agnostycznym, czyli posiadanie wątpliwości, nieczystym,
hipokryzja, too greedy, too attached to family life. Zbyt chciwym, zbyt przywiązanym do życia rodzinnego. Purport what? Persons who are always planning to do harm to other living entities are not eligible to understand Krishna consciousness and cannot enter into the realm of transcendental loving service to the Lord. Znaczenie. Osoby, które zawsze planują w jaki sposób wyrządzić szkodę innym żywym istotom, nie są zdolne do zrozumienia świadomości Kryszny i nie są w stanie wejść w królestwo transcendentalnej miłości, służby miłości dla Pana. Also, there are so-called disciples who become submissive to a spiritual master most artificially with an ulterior motive. Są również tak zwani uczniowie, którzy w sztuczny sposób poddają się mistrzowi duchowemu, mając jakiś ukryty motyw. So Prabhupada saw that personally with some of his disciples. Śla Prabhupada osobiście mógł zobaczyć to w niektórych ze swoich uczniów. That they were envious of Prabhupada. Czy byli zazdrośni o Prabhupada? They also cannot understand what Krishna consciousness or devotional service is. Persons who, due to being initiated by another sect of religious faith, do not find devotional service as the common platform for approaching the personality of Godhead, also cannot understand Krishna consciousness. Takie osoby również nie są w stanie zrozumieć, czym jest świadomość Kryszny, czy służba oddania. Świadomości Kryszny nie są w stanie zrozumieć również osoby, które z powodu przyjęcia inicjacji od jakiejś innej sekty religijnej nie traktują służby oddania jako powszechnej platformy osiągnięcia Boga najwyższej osoby. We have experienced that some students come to join us, but because of being biased in some particular type of faith, they leave our camp and become lost in the wilderness. Mamy doświadczenie, że przyłączają się do nas jacyś uczniowie, ale ponieważ nie są wolni od przeszłych wpływów, uprzedzeń, jakiegoś określonego typu wiary, opuszczają naszą grupę i gubią się w puszczy. Actually, Krishna consciousness is not a sectarian religious faith. It is a teaching process for understanding the Supreme Lord and our relationship with Him. Anyone can join the movement without prejudice, but unfortunately, there are persons who feel differently. It is better, therefore, not to instruct the science of Krishna consciousness to such persons. W rzeczywistości świadomość Kryszny nie jest żadną sekciarską wiarą religijną. Jest to proces uczący, jak przyłączyć się do tego ruchu bez żadnych uprzedzeń. Ale na nieszczęście są osoby, które mają odmienne odczucia. Najlepiej jest więc nie zaznajamiać takich osób z nauką o świadomości Kryszny. Generally, materialistic persons, after some name, fame, and material gain, are after some. So, if someone takes to Krishna consciousness for these reasons, he will never be able to understand this philosophy. Osoby materialistyczne na ogół pragną imienia, sławy i jakiegoś materialnego zysku. Jeśli więc ktoś podejmuje świadomość Kryszny z tych względów, nigdy nie będzie w stanie zrozumieć tej filozofii. Such persons take to religious principles as a social decoration. They admit themselves into some cultural institution for the sake of name only, especially in this age. Such persons also cannot understand the philosophy of Krishna consciousness. Takie osoby przyjmują zasady religijne jako dekorację życia społecznego. Szczególnie w tym wieku ludzie wstępują do jakiejś kulturalnej organizacji jedynie ze względów prestiżowych. Takie osoby również nie są w stanie zrozumieć filozofii świadomości Kryszny. Even if one is not greedy for material possessions, but is too attached to family life, he also cannot understand Krishna consciousness. Nawet jeśli ktoś nie pożąda materialnych dóbr, ale jest zbyt przywiązany do życia rodzinnego, również nie może zrozumieć świadomości Kryszny. Superficially, such persons are not very greedy for material possessions, but they are too attached to wife, children, and family improvement. When a person is not contaminated by the above-mentioned faults, yet at the ultimate issue is not interested in the service of the Supreme Personality of Godhead, or if he is a non-devotee, he also cannot understand the philosophy of Krishna consciousness. Na pozór osoby takie nie są bardzo żądne materialnych posiadłości, ale są zbyt przywiązane do żony, dzieci i polepszenia rodzinnej sytuacji. Kiedy ktoś nie jest zanieczyszczony powyżej wymienionymi wadami, a jednak ostatecznie nie jest zainteresowany służbą dla Boga najwyższej osoby, czyli jest niewielbicielem, również nie będzie w stanie zrozumieć filozofii świadomości Kryszny. The next verse.
Instruction should be given to the faithful devotees who is respectful to the spiritual master, not envious, friendly to all kinds of living entities, and eager to render service with faith and sincerity. Następny werset. Nauki te powinny być przekazywane wiernemu wielbicielowi, który darzy szacunkiem mistrza duchowego, jest wolny od zawiści i jest przyjacielski wobec wszystkich żywych istot i chętny do pełnienia służby ze szczerością i wiarą. Like all of you. Tak jak wy wszyscy. Faithful devotees. Wielbiciele pełni wiary. Yeah. Также это можно применить в вашем тоже, как дети. Вопрос, как практически это делать, потому что, как мы знаем из практики, что много детей преданных не становятся сознающими Кришну, которые не привлекаются. You mentioned in the first part that like parents should be giving Krishna consciousness to their children, and we can apply it also to the ashram. We are like children. So how to do it in a proper way? Because we know that many children of the devotees, they do not become attracted to Krishna consciousness. So how to practically do it? Prabhupada pyta, że Maharaj mówił, że rodzice powinni dawać dzieciom świadomość Kryszny i można to odnieść też do ashramu, gdzie jesteśmy jak dzieci. Więc jak praktycznie i właściwie to robić, bo wiemy, że wielu dzieci wielbicieli nie zostaje świadomymi Kryszny, jakoś ich to nie pociąga. You try your best. Staraj się najlepiej, jak potrafisz. Don't become fanatical about it, because then that'll just be counterproductive. Nie stawaj się fanatyczny w tym, bo to przyniesie tylko odwrotne rezultaty. The best way to do it is by your example. Najlepszym sposobem jest przez własny przykład. If you're a happy devotee and like to chant and dance, then the children will be attracted. Jeśli jesteś dobrym wielbicielem, lubisz słuchać, intonować, śpiewać, to dzieci będą przyciągnięte. Otherwise, there's no guarantee. Ale poza tym nie ma gwarancji. Prabhupada, one son is not a devotee. Synowie Prabhupada niektórzy nie są He was wielbicielami. trying to sue ISKCON. Jeden z synów próbował pozwać saying that ISKCON. this is my property because my father, I should get the property of my father. Mówiąc, że to jest moja własność, powinienem odziedziczyć własność ojca. And brought a court case against us. I on wysunął sprawę sądową przeciwko ISKCONowi. We won the case. Ale wygraliśmy ją. But Prabhupada's own son. To był własny syn Prabhupada. I think it was the eldest son. Najstarszy. So what can you say? Co można powiedzieć? Look at there's other examples too. Venu Maharaj. Jest jeszcze inny przykład Venu Maharaja. Yeah, they were devotees, but then he became a big atheist. On był synem wielbicieli, ale został wielkim ateistą. Then when his father saw that his son was an atheist, he left for the forest. I kiedy jego ojciec zobaczył, że jego syn jest ateistą, ojciec poszedł do lasu. He couldn't change him. Nie był w stanie go zmienić. Just like Prahlad Maharaj, powerful Mahabhagavad, he couldn't change his father. Tak jak Prahlad Maharaj, taki potężny Mahabhagavata, a mimo wszystko nie był w stanie nawrócić swojego ojca. That's why I say we try our best and leave the result to Krishna. Dlatego, tak jak mówię, że staramy się najlepiej jak możemy i zostawiamy rezultaty Krysznie. In the other purport it was said that such persons better don't preach to such persons. So in some cases better that people don't come to Krishna consciousness because it will be just worse for them actually.
Więc tutaj w tym znaczeniu ostatnim, które czytaliśmy, Dawid Prabhupada pisze, że lepiej, żeby takie osoby nie zaznajomiać z nauką o świadomości Kryszny, więc niektórych lepiej nie nauczać, bo to tylko im wyjdzie na szkodę. It'll be worse because they'll be offending devotees. Będzie gorzej, bo będą obrażać wielbicieli. Anyone else? Ktoś jeszcze? Yes, Mataji. Ja chcę zapytać, dlaczego rano i wieczorem, śpiewając te narasimchy, wspominamy o tym, jak on zabił demona. Why we are, when we sing Nrsimha prayers in the morning and evening, why are we reminding how he killed a demon? Yeah, because it's a happy occasion. Bo to jest radosna okazja. Jai, Nishinga. Shri Nishinga, Jai, Jai, Nishinga Dev. Paradesha, Jaya Padma. Then we see how he protected his devotee. Widzimy, jak on ochronił swojego wielbiciela. Krishna promises in the Bhagavad Gita that he'll protect his devotee. Krishna obiecuje w Bhagavad Gicie, że ochroni swoich wielbicieli. What is that word? Name bhakta pranashyati. Yeah. It says you declare it boldly. On mówi, że że tak powiem, uroczyście to obwieść, That my devotee will never be vanquished. że mój wielbiciel nigdy nie ginie. So we need that encouragement. Więc potrzebujemy tego zachęcenia. And we feel how Prahlad was being tortured. I widzimy, jak Prahlad był torturowany. So we're happy to see that those who are torturing devotees are killed. Jesteśmy szczęśliwi, widząc, jak ci, którzy torturowali wielbicieli, But the zostają other zabici. side is, because he was killed by the Lord, then he got liberation. Ale z drugiej strony, ponieważ został zabity przez Pana, on osiągnął wyzwolenie. But don't be sentimental. Ale nie bądź sentymentalna. If a snake poisonous snakes come into your house, it's perfectly legitimate for you to kill him. Jeśli trujący wąż wejdzie do twojego domu, masz pełne prawo go zabić. But being a woman, you're probably sentimental. Ale będąc kobietą, pewnie będziesz sentymentalna. Oh, don't kill the poor snake. Nie zabijaj biednego węża. Okay, Srimad Bhagavatam ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Trivikrama Swami SB. Jai.